Kawa z rana. To jest to. Czy jest rano, to jest pojęcie względne. Jest już po 9. Jestem po śniadaniu. Wczoraj nawet nie miałem siły zrobić sobie kolacji. Zostawiłem tą całą deszczówkę, jak się okazało, że to, co jest za budynkiem, co mi się wydawało, że jest właśnie studnią na deszczówkę, to tak naprawdę jest głęboka studnia, ale na palenisko, żeby nie zjarać tego korkowego lasu. Chatka bardzo fajna, zmieści co najmniej, myślę, z 8 osób, 12 tak na śledzia. Bardzo czysto, fajnie, kominek w środku, 2 ławy, stół, super, nawet jest drewno. No i ze względu na to, że wczoraj był ten najcieplejszy dzień czerwca w historii całej Katalonii, to spałem i tak, o tutaj. Próbowałem wietrzyć, ale tylko te drzwi można otworzyć, więc nie wiem, w środku było tak duszno, że spałem po prostu tutaj na ziemi, jakby było znacznie lepiej. Chatka jest troszeczkę nad płciem morza, jest w tym właśnie takim lasku, no mieszanym, ale głównie korkowym. Wokół mnie całą noc chodziły krowy. Na szczęście mam zatyczki do uszu, bo inaczej te ich dzwony to nie są dzwonki, to są dzwony. Zdecydowałem, że pośpię 8 godzin, nie żałuję. Od razu lepiej się czuję. No i też przyjęcie kilku łyżek soli wczoraj. Łyżeczek. Myślę, że tak z 2 płaskie poszły. Też pomogło. Bo no wczoraj było trudno, nie? Wczoraj było ciężko. Nigdy w życiu się tak nie zmęczyłem. Naprawdę, nigdy w życiu się tak nie zmęczyłem. Ale teraz jest kawa. Jest czekolada, która odczuwa jakoś przetrwała ten upał. W sensie rozpuściła się już wczoraj, nie? Ale na tyle, że w nocy chwyciła znowu poziom, że się tak wyrażę. Więc fajnie. Elvilla. Dowiedziałem się, że latem nie bywa tak ciepło, jak wczoraj było ciepło. Że nigdy, nie? Że to się tak... W sensie zdarza się w Hiszpanii, ale nie tam u nich, w Elvilla, nie? Na miejscu. Swoją drogą, gdyby nie ten kran w Elvilla, to nie wiem, nie wiem. To była jedyna wioska po drodze, no bułka do wszystkich. Zresztą ta matka z synem zaprosili mnie do siebie. Jechali akurat do sklepu, ale przekazała swojemu mężowi, że taki jeden z Polski, co właśnie umiera przy kranie, może do nas wpaść na obiad. Ale stwierdziłem, że idę dalej. Zregenerowałem się na tyle, że stwierdziłem, że dam radę. No i ledwo, nie? Ledwo wszedłem na tą najwyższą górkę tego dnia. Jak już później zacząłem z niej schodzić, to było lepiej. Ale mam nadzieję, że już będzie tylko chłodniej. W przyszłym tygodniu ma się ochłodzić. Więc zobaczymy, jak to będzie. Czas opuścić chatkę. Do rakieczki. Spadł mi kijek. To miało być tak z gracją, nie? Gdzie jest chatka? O, tam jest chatka. Chatka była super. Polecam wszystkim tą chatkę. No ale co? Idę dalej. Jest w ogóle prawie samo południe. Jest najgorzej. Ale co za dużo gadać, no. Przecież nie będę siedział i czekał na przykład na godzinę 16. Nie mam prawie w ogóle wody. Tamtą kusiła mnie troszeczkę ta deszczówka, ale stwierdziłem, dobra, zaraz powinien być jakiś strumień. Powiedziałem na mapie strumień, na który bardzo liczę. Więc mam nadzieję, że zaraz się naładuje. No. A tymczasem w piąteczek piątunio, weekendzik. Ale słońce jest super. O, gdzie jest cień? O. Dobra.
Kończę, bo normalnie kieczki, o, w drogę. Cześć. Jakby ktoś się zastanawiał, z kim dzielę wodę, którą właśnie sobie nabrałem. Miałem się zatrzymać na chwilę przy strumieniu, nabrać wodę. No ale niestety wpadłem do wody. Lewą nogą, trochę słabo jest z mokrym butem. Więc troszeczkę go podsuszyłem. Nabrałem wodę i idę. Ale nie idę sam. Idę z krową. Krowa też się napiła. Chyba więcej niż ja. Więc woda musi być dobra, krowa z nim pije, musi być super. Trochę speszona. Ale cóż. No, nie nadąża. Takie tempo zostało w cieniu. No, dziwię się. No dobra. To idę dalej. Do zobaczenia. Po drodze dotarłem do miejsca, gdzie jest jeszcze takie źródło wody. Nabrałem sobie litr, bo zdążyłem już w międzyczasie wypić. Smak lekko kapciowaty, więc na pewno jakieś minerały w dużej ilości. Jest sukces. Mam pieczątkę. Byłem w takim fajnym przybytku, gdzie były chyba najszczęśliwsze gęsi na świecie. 15 psów, wszystkie najbardziej urocze, poza felą. No dobra, nie tylko felą. Wtajemniczeni wiedzą, o kogo chodzi. I teraz idę sobie do La Jonquera. Zostało mi jakieś 7 km. Jest mega gorąco, ale nie tak jak wczoraj. Więc super. A w tym przybytku wiejskiego chilloutu natknąłem się na dwie Niemki, które też idą GR11 w tym samym kierunku. Spały we Spoja, czyli przejście dla zwierząt, co by sobie nie roztrzaskać kostki. Oj. Dobra, chyba muszę kończyć, bo potrzebuję drugiej ręki, żeby zamknąć to coś. I teraz nie idę dalej. Ciepło, mam wodę, jest czad. Będzie głównie skórki. Jestem chyba na najwyższym punkcie przed miasteczkiem. Nie było tak źle, minimalne podejście. No jest przepięknie po prostu. Jest fenomenalnie ślicznie. Muszę uważać, gdzie idę, bo jest też super nierówno. Więc tak, kończąc wątek, bo chyba nie skończyłem, te dwie Niemki też idą w tym samym kierunku. Więc fajnie, to już trzecia osoba, w sensie spotkałem
Zünke, też z Niemiec. I te dwie dziewczyny uciekły bardzo szybko, jak tylko podeszły do mnie, bo też zwiedzały tą kaplicę. No cóż, śmierdzę przeokrutnie, nie? Dzisiaj mamy sobotę, zacząłem iść w poniedziałek. No i jakby to powiedzieć, sanitariaty póki co nie obfitują w tej okolicy. Ale ślicznie. No. Więc idę dalej. Ła! No właśnie, trzeba patrzeć pod nogi. Dobra, kończę. Fajny wiaterek. Trochę odświeża. Nie, w ogóle mnie nie odświeża. Ale fajnie, że jest. Dokładnie 10 lat temu cały ten obszar, przez który teraz przechodzę, strawił ogień. Tutaj dobrze widać spalone pnie drzew. Korek jest świetną izolacją i może dlatego te dęby przetrwały pożar. Ale tuż obok są też już młode dęby. Załadowane jak wielbłąd, w sensie dosłownym. Mam najwięcej wody, ile jestem w stanie zabrać ze sobą, czyli 4,5 litra. Mam 4-litrowe butelki i półlitrowy taki woreczek do filtrowania. I czuję ten ciężar, bo zrobiłem jeszcze zakupy spożywcze i Jezu, jak mi ciężko. No. Za chwilę gdzieś usiądę, wziąć sobie lamczyk. Gazpacho wypiłem. Jeszcze sardyneczki. No i fasolka. Nie jest keto, ale nie mieli kefiru. Więc taki zamiennik. Wiadomo, fasolka w pomidorach. No dobra. Pierwsza ławka moja. I chociaż zrzucę te pół kilo. Mniej więcej tyle te dwie puchy ważył pewnie rano. A później, no nie, no jakaś masakra. I to pod górę, nie? 8 km. Ale nie dam rady dzisiaj, już. Może 4. Zaczynamy. Wyszedłem z La Jonquera. Chyba się tak wymawia, albo jakoś podobnie. No i do z tych miasteczek, z których fajnie szybko wyjść, zrobić zakupy i tyle. Okej, stroma górka ta się zaczyna. Zrobiłem zakupy. Co wiecie? Idę teraz sobie ładnym takim szosą. Jestem spoko. Taka anegdotka z La Jonquery. Szedłem sobie zjeść moją sardynę i
potrzymać rękę, bo... No nie. Jestem zbyt zmęczony. O, jakaś ekipa zaczęła się zbierać, patrzeć na mnie, no wygląda dosyć osobliwie. No, tak sobie pomyślałem, chyba czas się zmywać. Samochody się zaczęły zatrzymywać przy drodze. Nie no. Okay, trzymam rękę, dam radę. Taki przerywnik, już pewnie nic nie nagram. Aż do momentu, kiedy się rozbija, zaraz zajdzie słońce, więc ładuję ile sił pod tą górę, żeby zajść jak najdalej. Pani muzeum może ma rację z tym, że przy tej kapliczce będzie dobre miejsce, żeby się kimnąć. Zobaczymy. Melduję się. Cześć. A tutaj widać zdecydowanie najciekawszy element architektoniczny w całej okolicy. Zbudowany blisko 400 lat temu, obecnie leży na samej granicy, ale po stronie francuskiej. Czyż nie jest piękny? Dotarłem. Słońce akurat zaszło. Polanka wspaniała. To jest troszeczkę jakieś 900 metrów przed tym miejscem, o którym wspominała pani z muzeum, ale wspominała o pewnej polanie, co jest dosyć wyjątkowe. Wcześniej myślałem, żeby się rozbić w kilku innych miejscach, ale za każdym razem, kiedy się zatrzymywałem, wychodziły dziki. Więc może nie. Serio wychodziły dziki. W sensie z lasu. Przechodziły sobie. Pewnie nic by się nie stało, ale ta polanka jest po prostu niesamowita. To był świetny dzień. Zdecydowanie mniej męczący niż wczoraj. Mam nadzieję, że żaden dzień już nie będzie tak męczący jak ten wczoraj. Szlak przez cały czas, czyli przez ostatnie dni, oznakowany jest w sumie całkiem nieźle. Chociaż to właśnie dzisiaj pierwszy raz zagapiłem się, idąc taką szeroką, szutrową drogą. Zwyczajnie szło mi się tak dobrze, że nie zauważyłem, jak szlak odbija w prawo. Fakt, że nie było tam żadnej ścieżki odbijającej w prawo, po prostu był znak, który przegapiłem. Zorientowałem się jakiś kilometr później, no ale w sumie nic takiego się nie stało, po prostu musiałem się cofnąć. No ale pod górę. Tak. Plułem sobie troszeczkę w brodę. Kiedy byłem dzisiaj w La Jonquera, poszedłem do Muzeum Pamięci Wygnańców. Chciałem tam sobie krótką pogawędkę z bardzo miłą panią, która tam pracuje. Spytała się mnie, gdzie idę z takim dużym plecakiem i tak dalej. I kiedy dowiedziała się, że idę GR11, bardzo mnie poprosiła, żebym na siebie uważał. Uczuliła mnie szczególnie na dwie rzeczy. Pierwsza to, żebym zawsze miał ze sobą dużo wody. Ale druga to, żebym bardzo, ale bardzo uważał na pożary. Nie powiem, dało mi to do myślenia. To była bardzo miła rozmowa. Serdecznie pozdrawiam panią z muzeum. Teraz jestem już w sumie po prysznicu, po kolacji i herbatce i kładę się spać. Ale to jest pięknie. Dobranoc.